No właśnie, teraz rosły się tutaj te liliowce. Dzień dobry, witajcie na naszym kanale. Ja na imię mam Mirek, tam w oddali jest Beata, zaraz do niej pójdziemy. Jadąc na wieś zatrzymaliśmy się w sklepie ogrodniczym, w którym już kiedyś byliśmy. Idziemy do Beaty. Jakieś 2 miesiące temu byliśmy, ale nie wiem gdzie ona jest. Gdzieś tam się schowała. O, jest tutaj Beata. Coś chce kupić, ale co ona chce kupić? No i co chcesz kupić? Dzień dobry. Nie wiem, bo to jest kwiatowy zawrót głowy. Znaczy na pewno chcę szałwię, to wiem na 100%. Ale tu mi się bardzo dużo rzeczy podoba. Na przykład bardzo mi się podoba pysznogłówka. Jest przepiękna. To jest A z ciekawości możemy zobaczyć ceny? Czy jest tutaj cena? Pysznogłówka. Bo ta szałwia, co trzymasz w ręku, ile kosztuje? 15. A ta pysznogłówka 2 20. dyszki. Ona jest bardzo ładna. Labella jest 20. Tu są jeszcze inne też fajne rzeczy. Fuksja po dyszku. Niektórych chyba nawet nie ma cen. To też są ładne. Podobają mi się. Tutaj surfinia też nie ma ceny. No przecież nie kupimy surfini. Nie, ale no Takich mówiłeś kwiatów jednorożców. o cenach, więc tutaj. No to nie są różne. Bardzo dużo Werbena zmieniło tam się z od czasu, kiedy tu byliśmy. No bardzo dużo im przybyło roślin. Mają dużo więcej. Dużo więcej. Niektóre mają takie wymyślne. Kochani, my już jesteśmy na działce, ale widzę, że się bardzo zazieleniło. Zazieleniło się, bo popadało trochę, nie? Tak, i ostatnio Co się stało? weszłam w pajęczynę A, tam. twarzą. Ostatnio sporo deszczu padało, bo Ulka mówiła, ale pięknota, Boże, jaka pięknota, moja kochana. Jejku. Ale nie będziemy chyba robić znowu obchodu. Tydzień temu robiliśmy obchód, nie? Jak myślisz? No znowu będziemy pokazywać. No zobaczcie, tak, no. Bardzo się zmienia, Rzućcie prawda? okiem. Rzućcie Zmienia okiem, się, tak jest. Pięknieje wszystko. Robi się takie, zwłaszcza po deszczu, właśnie takie soczyste to wszystko. Już trawa trochę urosła. Kosimy dzisiaj? Nie. Nie ma co szaleć. Kosimy co drugi tydzień. Może nawet co trzeci? Nie przestań co trzeci. No co? No jak co? Normalnie. Trzeba żyć zgodnie z naturą, a nie kurde pod linijkę. Ale to za 3 tygodnie, za 2 tygodnie to będziemy mieli trawę do kolan. Tutaj coś. No i dobrze. Nie. Ale by kleszcze miały raj. No właśnie. Także w przyszłym tygodniu kosimy, prawda? No zobaczymy. No dobrze, idziemy do domu, coś zjemy. Kawusia i posadzimy Pięknotę. żelaźniaka, tak? Nie, Szałwię. szałwię. Żelaźniak, Pomyliłem się. tak. Tak, bo tam był żelaźniak. Ale Tak. postawimy ją tutaj już. Tu będzie rosło, tak? Tam głębiej. Aha. Ale tutaj, bo tu już są 2 szałwie. Tylko tutaj mają mało miejsca, bo te liliowce im zabierają miejsce. No i czekam na czosnki. Już tutaj wyłażą. Dobrze, chodź do domu, bo ja głodny jestem. No dobrze, Zjemy coś. zjemy. Słyszycie może hałas kosy spalinowej? To Beata na zewnątrz kosi trawę. Idziemy, zobaczymy jak jej idzie. Zobaczcie jak Beatlicze zasuwa kosą spalinową. Zaraz spytamy się jak jej idzie. Chyba halo! Halo! Nie słyszy, bo ma słuchawki. Halo! No jak idzie? Dobrze, Zmęczona jesteś? trochę ciepło.
Ciężka praca, prawda? W miarę. Zawsze to ja robiłem. No, zawsze ty, a teraz ja. Wiesz, Chcielibyśmy równości? Mamy. Chodź. Kobiety na traktory. Chodź, odpoczniesz. Nie, dokończę już ten jeden rzucik. Zobaczcie, jakie idzie. Zobaczcie, ma tu dużo do skoszenia. To chyba pierwszy raz w tym roku jest koszone, nie? Tak, ale urosła bardzo. Bardzo urosła. Kosiarką taką zwykłą, którą kosimy na działce, ciężko by było. Nie. Tutaj za wysoka trawa. No dobrze, to popracuj i jak już się zdecydujesz na odpoczynek, to chodź. Jak skończę rzucik. W tym odcinku chciałabym Wam powiedzieć na temat świerku pospolitego w odmianie inwersa. Jest to świerk płożący, ale podwiązując jedną silną gałąź, możemy podwyższyć roślinę na dowolną wysokość i wtedy wszystkie pędy skierowane są ku dołowi i otrzymamy oryginalną formę zwisającą, płaczącą, czyli tak zwaną pendulę. I wtedy wygląd inwersy jest niezwykle malowniczy. Oczywiście każdy z nas ma swój kanon piękna, który dotyczy również i roślin. Inwersa wygląda jak roślina w sukni rozpościerającej się po podłodze, która podczas wiosny przyozdobiona jest atrakcyjnymi, jasnymi, seledynowymi, ozdobnymi przyrostami. Proszę, tutaj jeszcze taka końcówka tych przyrostów jest, ale jeszcze trochę tam zostało. Starsze igły są w kolorze ciemnozielonym. Odmiana zawiązuje, starsze odmiany zawiązują szyszki, ale bardzo rzadko. My mamy to szczęście, ponieważ tutaj na górze szyszeczki wiszą. Jest ich nawet kilka. Nie wiem, mam nadzieję, że to będzie widać. Tempo wzrostu no jest dosyć spore, bo około 20 cm rocznie. Warunki siedliskowe nie stanowią dużego kłopotu w przypadku inwersy. Najlepiej rośnie na glebach gliniasto-piaszczystych, próchniczych, o umiarkowanej wilgotności, lekko kwaśnych. Stare, stuletnie egzemplarze mogą osiągać wysokość 6-8 metrów, szerokości 2-2,5 metra. Myślę, że tworząc ogród, warto znaleźć odrobinę miejsca na tak cenną roślinę i na takie ciekawe egzemplarze, które z pewnością urozmaicą nasadzenia, zapewnią oryginalność aranżacji i przełamią monotonię ogrodu. A teraz powiedz, Beatka, coś na temat naszej inwersy, jej historię, coś. Długo ją tu mamy? No mama, nie wiem, ze 14, z 15 lat już teraz będzie A pokaż, miała. jaka była na wysokość, jaką kupiliśmy 15 lat temu? Nawet No, mniejsza. chyba gdzieś taka. A, Kupiłam ją jako chory egzemplarz i postanowiłam po prostu, że spróbujemy. Nóż widelec się uda ją uratować. I okazało się w domu, jak wystawiliśmy ją na balkon, że ma mrówki. I przyczyną po prostu tej choroby był ten kwas mrówkowy. Trochę preparatu przeciwko mrówkom. i udało ją I się udało ją odratować. się, tak, udało ją się uratować. Bo ona Teraz- praktycznie, jak ją tu posadziliśmy, to nie miała prawie w ogóle igieł, pamiętasz? Tak, dokładnie. Ona w ogóle była bardzo biedna, bardzo. No a teraz koleżanka ma się świetnie. No to jest nasza ślicznota, my Tak, bardzo się nią zachwycamy i bardzo ją Tak. lubimy. bardzo. Dbamy o nią, zresztą jako wszystko staramy się dbać. Staramy się, no bo tak, no, niejednokrotnie coś nieraz nie pyknie odpowiednio, ale staramy się. Szyszeczki Piękne. są przepiękne. Artystyczne przycinanie trzmieliny, tak? No raczej właśnie nie artystyczne. Raczej Nie. takie zwyczajne. Dobrze ci idzie. Nie, Pięknie, Nie. pięknie kosisz kosą. Teraz pięknie przycinasz trzmieliną. Ale spytam, może ściąć, bo to nie hałasuje jakoś szczególnie. ale ja gorzej słyszę. Powiedz mi, czy będzie to kulka, tak? Czy kwadracik? Tak jak Co
nadejdzie, to będzie. jak z bukszpanem. No dobrze. No niestety, no nie umiem i koniec, no. Nie no, umiesz, no pięknie. Nie, no nie. Ale no mówię, co wyjdzie, to będzie. Aby przyciąć, żeby rosło, żeby się No zagęszczało. bo zdziczało już trochę. No tam zdziczało. No i tak jak mówiłaś, tak robisz. No tak, trzeba, żeby podobno nie pozawiązywały znowu nowych nasion, bo to ponoć osłabia roślinę, więc obcinam. Już obcięłaś? No jeszcze gdzieś tu były. A, to niewiele. Tu jest jeszcze nierozkwitnięty pączek. No nie, bo ona tylko miała parę tych kwiatów. A możesz mi powiedzieć coś o tych żółtych, ładnych kwiatkach? A to liliowce. A, liliowce, dobrze. Liliowce. No ładne, takie są wdzięczne Ciekawe, bardzo. prawda? Aha, Są piękne. Tak? ty wiesz jak tam chodzić na Eliksie, na przykład jak chcę kupić coś, to ani telefonu, ani nie wiadomo jak napisać. Jak to zrobić? A co to z tą hortensją się dzieje? Wiesz co, ona leżała całkiem. Tak jeszcze niektóre leżą, bo są za niskie. Ale tu mam takie do podtrzymywania. Takie specjalne. A fajne, one są bardzo dobre, bo się je łączy. A ona strasznie gęsta jest. No, bardzo gęsta. Ale ładna jest w tym roku. Rozszalała się w tym roku wyjątkowo. Jeszcze muszę tutaj te mniejsze jakoś, połamały się niektóre. No one leżały normalnie na ziemi wszystkie. Ale widzę, bo ona jest taka wiotka, prawda? Ona jest bardzo wiotka, tak. Ona jest ładna. No widzę, już się widzisz, połamały. Tak, no mówię, Niektóre no leżały. gałązki. Ja muszę to poobcinać, bo to bez sensu. Leżało wszystko na ziemi tutaj z tej strony. I trochę ją podciągnęłam. Słuchaj, może wystarczy Ci pracy na dzisiaj, co? Jutro też jest dzień. No jutro też jest dzień, no. Tylko że te dni są trochę za krótkie. O, Irek dzisiaj trochę mocniejszy. Nabrał życia i wziął się za pracę. No. Kochany, co ty tutaj robisz? Ja wykonuję mega ciężką pracę fizyczną. Czekaj, bo ciebie nie widać tam. Ale psikam drugi raz, bo w ubiegłym tygodniu też było psikaliśmy, ale niestety padał deszcz i wszystko spłynęło. A psikam no zaraz, na co ja psikam? Przeciwko mszycom. A, na mszyce, tak, bo tutaj są mszyce. Tak, bo nam przeatakowało wiciokrze. A piasek się uruchomił. No nieważne, niech sobie misiek poszczeka, no. No dobrze, ale ten wiciokrzew... Może coś powiedz? Na temat wiciokrzewu? No krótko. No to może przy okazji. Dobrze. No to jest wiciokrzew serotina. No, No przynajmniej to to. przy okazji coś tam powiemy więcej. Wiesz co, pójdę jeszcze z tamtej strony popsikam od ulki. No tak, bo on na dwie strony się wykłada. On chorował nam w ubiegłym roku. Znaczy, On jakoś przemarł w ubiegłym roku, nie? nie, on miał za sucho, bo nas nie było i on miał za sucho. Słuchaj, a nie uważasz, przepraszam, że Ci przerywam, nie uważasz, że tu się zbyt ciasno zrobiło? Nie, ja już nic nie chcę mówić. Tutaj się zrobił po prostu małpi gaj. 15 lat temu, jak tutaj zaczynaliśmy, że tak powiem, urzędowanie na działce i sadziliśmy tutaj trawa, gigant, ten wiciokrzew później był sadzony, Tak. hortensja, poszczególne rośliny, to tutaj się kosiarką jeździło i było pusto. Tak, tutaj można było zawracać kosiarką. Jakoś tam i z nam nie powrotem. przyszło do głowy, że za 10-15 lat to tutaj będzie ciężko wjechać kosiarką, że to tak urośnie. No tak, ja już tutaj nie wjeżdżam kosiarką. Ale Ty zawsze bo... mówiłaś, że Ty chciałaś mieć małpigaj. Tak, No to tak. masz małpigaj. No i mam. I ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo mi się to podoba. Pewnie bym niektóre rzeczy jakoś inaczej posadziła. Jest jak jest fajnie, nam się to podoba, my lubimy. I najważniejsze właśnie, żeby mieć tak, jak człowiek chce. No tak. Trzeba spełniać swoje marzenia. Tak jest. Nawet w takich drobnych sprawach, jak sadzenie roślin. Pewnie, że tak. I Was też zachęcamy. Spełniajcie swoje marzenia, bo to jest ważne.
No my spełniamy. My spełniamy, tak. Jak tam idzie sadzenie szałwi? Dobrze. Ale ty jakieś tu machlojki robisz. A tak, to przesadziłam tą dużą tam na tył, te małe tutaj naprzód, ale już mi się to przestaje podobać, bo to się za duże galimatias zrobił. Strasznie gęsto jest. No właśnie, teraz rozrosły się tutaj te liliowce, rozrosły się peonie. A ty Tu- jeszcze dosadzasz. Tu widzę, że te jeżówki się zaczynają też panoszyć, ale w sumie no na szczęście, ja absolutnie nie mówię tego pod względem negatywnym. Jestem bardzo szczęśliwa, że one się rozrastają, ale trzeba pewnie będzie zrobić jakieś tam roszady. Czyli zamieniasz, przesadzasz, zamieniasz. Tak, no ja wiecznie gdzieś jadę z jednym, przewożę drugie i to tak idzie. Ale dobra, no. Okej. Na tym rzecz polega tak naprawdę. Mam nadzieję, że mnie również widać. Kochani, w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy na następny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to widzimy się w niedzielę o 10:00. I gorąca prośba, jeśli Wam się podobało, to zostawcie po sobie jakiś ślad Węglowy. węglowy, w sensie Subskrypcji. komentarz, lajka. No i cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy, pa pa.